Ogólnie to zestawienie to nie będzie nic standardowego. Prawdopodobnie każdy z Was będzie łapał się za głowę. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na kanale Perfumowni i zapraszam Was dzisiaj na film. Dzisiaj będzie zestawienie 15 zapachów. 15 zapachów, które zakładam na siebie ze względu na innych. Ze względu na w momencie, kiedy wiem, że będę się spotykała z ludźmi i to nieważne, jakie będzie to spotkanie. To są zapachy, po które sięgam, jak wiem, że spędzę dłuższą chwilę w towarzystwie innych osób. A powody, dlaczego sięgam akurat po te wonie, też Wam zaraz wyjaśnię. Zapraszam. Jak możecie się domyślić, bądź nie, nie będą to słabe wonie. Raczej będą to wonie dosyć i polaryzujące, i przytłaczające, bo będzie to coś bardzo mocnego oraz na ogół projektującego, ale nie każda może woń też jest aż taka. Niektóre po prostu są na tyle eleganckie, że wydają się do pewnych sytuacji, do wyjścia do ludzi, moimi takimi must have'ami. Może przejdziemy do konkretów i zaczniemy. Pierwszy zapach, o którym Wam powiem, to jest zapach, który bardzo silnie krzyczy, ale nie wiem, czy kiedykolwiek Wam o tym mówiłam, że on tak krzyczy. Mianowicie Niszane Meant to be Seen. Słuchajcie, to jest moja druga flaszka, 50 ml. Dzisiaj przyszła. Będziecie oglądać film z tego, co używałam w lipcu. No to tam zobaczycie, jak ostatnie psiki na siebie wylewam. A dziś przyszedł nowy egzemplarz tego zapachu. To jest zapach, który właśnie muszę mieć i który uwielbiam nosić tylko i wyłącznie dla siebie, ale nie będę ukrywała, że jest to przede wszystkim woń, którą zakładam, jak wiem, że się spotkam z ludźmi. Nie może zabraknąć w takim zestawieniu woni z Akigalą, a nie da się ukryć, że ten zapach na Akigali stoi, ale to jest Akigala, która jest inna niż w innych zapachach. Ona tu nie gra roli pieprznej Akigali, tylko troszkę słodszej i jakby podkręca, moim zdaniem, po prostu piżmowość, pudrowość tego zapachu. No i dodaje przede wszystkim parametrów. To jest zapach przepiękny, nie da się ukryć, że niewymownie kobiecy, ale ma też w sobie jakąś drzewność, ja przynajmniej tak to odbieram. Jest wyjątkowy, pudrowy, piżmowy, tak jak powiedziałam, o niezwykłych parametrach. Powtórzę się jeszcze raz, ponieważ te parametry są tak projektujące, że mój mąż, kiedy zakładam na siebie ten zapach, nie jest w stanie ze mną wytrzymać w pomieszczeniu, mimo że uważa, że ten zapach jest naprawdę ładny, to mówi, że tak krzyczącego drugiego zapachu nigdy na mnie nie czuł, nawet bakarat nie był w stanie przebić tego zapachu. Mało tego, jeżeli założę te same ciuchy, które miałam dzień wcześniej, to na ciuchach to zostaje i zostaje, wypierzecie, a ten zapach dalej będzie się jeszcze trochę przebijał. Więc jest to coś, co naprawdę daje globalne, ogromne parametry. Otoczenie wyczuwa na kilometr. Mój mąż idzie ode mnie z daleka, bo nie jest w stanie blisko stanąć, jest tak bardzo intensywnie. Więc jak na taki zapach dosyć piżmowy, no to jest to zapach bardzo, bardzo silny i dlatego też jest takim moim zapachem, po który bardzo łatwo jest mi sięgnąć, jak idę się spotkać z ludźmi. Ten zapach z kolei nie ma globalnych, projektujących parametrów, ale zdecydowanie o trwałości temu zapachowi nie można odmówić, jak też żadnemu z tych zapachów, jeżeli chodzi o trwałość, dlatego że to są po prostu zapachy, to muszą być po prostu zapachy trwałe, bo jeżeli gdzieś wychodzę i spotykam się z ludźmi,
to nie myślę o tym, żeby się dopsikiwać w jakikolwiek sposób, albo gdzieś tam się ulatniać, chodzić po jakichś łazienkach, nie wiadomo co, żeby się dopsikać, żeby ktoś mnie czuł. Nie, ja nie jestem takim typem osoby. Ja po prostu wtedy wiem, że muszę ubrać coś, co będzie na mnie trwało i trwało. I dlatego Angélique Noir od Guerlaina z Art La Metière jest wyborem w momencie, kiedy idę w miejsce publiczne, nawet może nie tyle spotkać się ze znajomymi, co po prostu w miejsce publiczne. I zależy mi na tym, żeby na przykład podkreślić moją całą stylizację, która powiedzmy jest w tym momencie elegancka. Czy to jest teatr, czy to jest jakieś inne wydarzenie, być może nawet zwykłe kino. Lubię wtedy i wystroić się i założyć coś, co po prostu dopełni stylizacji. To jest zapach waniliowy, właśnie takiej czarnej bym powiedziała wanilii, bo to nie jest gurmondziak, to jest coś bardziej wytwornego i niesamowicie wytwornego. Ten zapach też bardzo dobrze jest odbierany przez otoczenie i bardzo często dostawałam komplementy, więc jest to zdecydowanie mój taki pewniak. Jeżeli natomiast mam lato i chciałabym być wyczuwalna w bardzo przyjemny sposób dla otoczenia czy dla znajomych, chciałabym podkreślić swoją obecność, natomiast chciałabym, żeby ten zapach absolutnie nikogo nie przytłaczał, mimo że ma swoją projekcję, to wtedy Ex Nihilo Blue Talisman idzie jak w dym. To jest właśnie taki zapach cytrusowy, też na Akigali, z parametrami świetnymi, ale przez to, że jest to mimo wszystko zapach cytrusowy, dosyć świeży, letni, absolutnie nikogo nie przytłacza i spotyka się tylko i wyłącznie z bardzo pozytywnym odbiorem. Zresztą, gdzie bym nie czytała opinii na temat tego zapachu, ja się chyba nigdy nie spotkałam z odbiorem negatywnym. On może komuś aż tak nie przypaść do gustu w sensie zachwytów, takich jak ja czuję, jak ja często Wam mówię, że zachwyca mnie ten zapach, że jest naprawdę niesamowity. Być może dla kogoś nie jest aż tak zachwycającym, ale na pewno nikt nie powie, że jest to odstraszający, brzydki, nieładny zapach, bo takich opinii nigdy nie słyszałam. Przy zapachu Nishane Meant to be Seen mówiłam o bakaracie, prawda? No i takie nuty bakaratowe to jest też coś, co zakładam do ludzi. Może Wam się to wydać czasami, nie wiem, może dziwne, a może po prostu ogólnie to zestawienie to nie będzie nic standardowego. Prawdopodobnie każdy z Was będzie łapał się za głowę, kiedy o poszczególnych zapachach będę Wam mówiła. Ale bakarat, ja mam akurat Baccarat Rouge 540 w wersji Extra, jest czymś, co zdecydowanie zakładam w momencie, kiedy idę się z kimś spotkać. A dlaczegoż to ja, jak gdzieś idę, albo spotykam się ze znajomymi, albo no niekoniecznie też ze znajomymi, zakładam w ogóle Baccarat Rouge? A to dlatego, że ja zawsze sama miałam odbiór tego zapachu jako coś prestiżowego. No po prostu ten profil zapachowy tak mi się kojarzy i mimo, że ja już troszeczkę może od tych bakaratowych nut odchodzę, bo wiecie, są etapy w tej naszej przygodzie perfumowej. Moim etapem był Baccarat, w którym się kochałam na zabój, a teraz zaczynam być bardziej eteryczna i piżmowa. Ale nie ukrywam, że nadal, jeżeli mam konkretne spotkanie, na przykład z mężczyznami, to bardzo często od razu na myśl mi przychodzi Baccarat Rouge. Po prostu przez pryzmat tego, co sama sądzę, jak sama odbieram tego typu zapachy na ludziach, no to zakładam i liczę na to, że jednak odbiór będzie pozytywny. Chociaż wiem i mam świadomość, że wcale nie musi taki być. Skoro mówimy o tych nutach już bakaratowo podobnych, no to jest tutaj zapach, który wybieram, ponieważ jest połączeniem dwóch światów. I jest to zapach, który uzyskuje najwięcej komplementów i jest bardzo krzyczący przy tym. A chodzi o Atomic Rose od marki Initio. Jest tu lekka bakaratowość, ale jest też róża, która jest przecudownie
no po prostu przecudownie podana. I uwierzcie mi bądź nie, ale ilekroć wychodząc na spotkanie z ludźmi nie zakładałam tego zapachu, zawsze spotykałam się z komplementami, z zachwytami, z obwąchiwaniem wręcz mnie, a to już o czymś świadczy, i z zapytaniami, co to jest. Dlatego właśnie wybieram ten zapach. Teraz Wam powiem o zapachu, który znowu to jest mój wybór głównie z powodu odbioru innych. Czyli no ten zapach, ilekroć bym na sobie nie miała, zachwytom nie ma końca i to takim zachwytom peany są wręcz na temat tego zapachu i jakie to jest cudowne, a mianowicie Maison Crivelli Ambre Chromatic. Peany są na temat tego zapachu, bo on jest tak przepiękny. Jest po prostu niesamowity, z jednej strony otulający, ale z drugiej wcale też tak nie do końca. To jest zapach pośredni, właśnie tak jak się nazywa. Jest ambrowo polaryzujący, ale nie polaryzujący ludzi, czy go lubią, czy nie, bo nie spotkałam się z negatywnym odbiorem, ale taka polaryzacja, że ciepło, a z drugiej strony jednak dosyć chłodno czasami. Nie, wydawałoby się, że jest z jednej strony otulający, z drugiej wcale może tak nie do końca. Jest taki chromatyczny właśnie, jest taki też nie tak łatwo do określenia, ale jedno, co jest bardzo łatwe do określenia, niezaprzeczalnie jest po prostu piękny. Teraz Wam powiem o zapachu sprzed, nie wiem, 4 lat. 4 lata temu chyba dostałam go pod choinkę od mojego męża. To było coś, w czym się zakochałam w próbce i bardzo rzadko Wam o tym mówię, a to jest jeden z zapachów, który zawsze zakładałam, jak szłam na jakieś spotkanie, i to był w ogóle zapach, ukochany mój zapach, must have, który po prostu musiał być właśnie na wyjątkowe wyjścia. I chodzi o Bois d'Argent od Diora, jeżeli chodzi o tę linię butikową. Teraz ten Bois d'Argent to nie jest to, co ja mam w butelce, bo właśnie mam tę starą wersję. I musicie mi uwierzyć, że to jest pięknie krzyczący zapach, który jest drzewny. Też jest irysowy, ale moim zdaniem przede wszystkim drzewny. I jeżeli szukacie Bois d'Argent w takiej odsłonie dostępnej cenowo, z bardzo porównywalnymi parametrami, tyle że bardziej jednak z nutą wyczuwalną waniliową, to Parfait d'Orchidées Zara i Jo Malone, który w tym tygodniu widzieliście moje nowe zakupy, to po już takim głębszym noszeniu całodziennym po prostu bardzo silnie mi przypomina Bois d'Argent i zakochałam się w tym zapachu Zary, więc serdecznie Wam polecam. To jest naprawdę zapach, który przepięknie się nosi, ale on jest dla dojrzałych, on jest, tu potrzeba też pewnej powagi, też pewnego stroju, bo to nie jest taki zwykły zapaszek, chociaż on do jeansów się nada, ale do zwykłego t-shirtu, do jeansów i t-shirtu już nie za bardzo. Jeans może w połączeniu z czymś bardziej eleganckim, czy bluzką, czy koszulą, nawet bardziej chyba do koszuli, bo on nie ma vibe'u czystościowego, ale jednak jest odbierany w pewien konkretny sposób. Przepiękna woń. Kiedy idę na towarzyskie spotkanie, na takie spotkanie, gdzie wiem, że pośmiejemy się, będzie po prostu miło, fajnie i wesoło, no to ten zapach ma też taki vibe i tak mi się po prostu kojarzy, a mianowicie Fragrance du Bois Oud Orange. To nie jest dziwny zapach, on absolutnie nie jest dziwnie odbierany przez nikogo. On jest bardziej wibrujący, jest też dosyć wesoły w tym wszystkim. To jest taka pomarańcza, którą chciałoby się jeść i jeść. Jest też oczywiście zapachem krzyczącym, no nie da się tego uniknąć. I jest tu oud, ale drzewny. I to jest takie połączenie
drzewności z pomarańczą. Dokładnie tak jak on się nazywa, głównie to wychodzi na początek i głównie to wszyscy wyczuwamy. Oczywiście na różnej skórze może różnie się ułożyć, ale na mnie właśnie jest dominacja tych dwóch nut, które ze sobą przepięknie tańczą. Bardzo po opisie w życiu byście się nie domyślili, że może to być zapach wesoły, ale naprawdę to jest bardzo optymistyczny i wesoły zapach. Nawet bym powiedziała, dla mnie idealny na imprezę. Od wielu, wielu lat to był mój wybór numer 1. Nie tylko ze względu na mojego męża, ale ze względu na ogół, na to też jak ja się w nim czułam, ale też na to, że zawsze robił wrażenie na ludziach, zawsze był bardzo dobrze odbierany, no i przede wszystkim to był idealny, taki randkowy zapach. Jak wiedziałam, że idę na spotkanie z mężczyzną, to żeby ugrać to, co chcę ugrać, jeżeli mówimy o jakichś biznesowych tematach i tak dalej, to ten zapach zawsze był przeze mnie ubierany. Zresztą Wojtka też właśnie na ten zapach, nie to, że się zakochał w zapachu, a później we mnie, ale zanęciłam go właśnie tym zapachem. I zdecydowanie mam na myśli Mugler Angel EDP, nie EDT, wtedy jeszcze EDT nie znałam, a EDP jest paczulowy, jest właśnie taki wytrawny, jest mocny, no i bardzo, bardzo pozytywnie odbierany przez mężczyzn. Więc to targetem moim, kiedy moim targetem jest spotkanie z mężczyznami, no to ten zapach, ale też powiem Wam, jaki jeszcze obecnie jest moim wyborem i to zdecydowanym i takim naturalnym wręcz bym powiedziała. Ponieważ ja ubóstwiam tę woń, to mając świadomość, że ona być może nie należy do najłatwiejszych, to nie jest też tak, że ja nie założę zapachu, który może być kontrowersyjny, bo przecież noszę Baccara. Ja po prostu muszę wiedzieć, czego w danym momencie chcę. Czyli jeżeli bardzo mi zależy na tym, żeby dać znać o sobie w pewien konkretny sposób, czyli na przykład, żeby pokazać swoją indywidualność, żeby pokazać, czym się interesuję, jaką mam zajawkę, jaką mam pasję, to bardzo lubię użyć niestandardowego zapachu, który będzie bardzo projektował, to jest słowo klucz, no i oczywiście trwałość, to już nie mówmy o trwałości, one wszystkie są turbotrwałe. I wtedy takim właśnie zapachem, który mi od razu przychodzi do głowy, jest Maida Becali Mon Nom Rouge, Et Rouge. To jest po prostu zapach, który jest świeżokorzenny, aromatyczny, słodkawy, ciepłokorzenny. To jest po prostu pomieszanie z poplątaniem. Ale to pomieszanie z poplątaniem wyszło tak genialnie, że ja nie mogę oderwać nosa od tego zapachu, kiedy go na sobie mam. Fajnie wchodzi w nozdrza, jest intrygujący, jest zawadiacki, jest taki ruszający palcem i takim, wiecie, szturchającym kogoś ciągle, że hello, ja tutaj jestem, ja jestem inna, jestem indywidualna, jestem pasjonatką perfum. To, że mamy pewną świadomość, czytając Wasze komentarze, czy czytając opinie innych, czy też ogólnie pytając swoich najbliższych, co myślą o danym zapachu, to nie znaczy, że to powstrzyma nas od używania tych zapachów. Świadomość jedynie oznacza, przy których osobach dany zapach warto użyć, a przy których nie i tym się po prostu kierować. Kiedy się spotykam z moją przyjaciółką i wiem, że ona kocha po prostu też ten zapach, a chce się jednak krzyczeć i zaznaczyć swoją obecność, to warto wybrać Aliena. Poczekajcie, bo plecami Wam pokazuję Aliena w wersji EDP. Ten jaśmin jest kontrowersyjny, ale jest też na tyle znany nosom ludzkim, że myślę, że dosyć obyty w otoczeniu. I to nie oznacza, że jeżeli wiemy, że różnie go ludzie odbierają, nie możemy go nosić. Możemy,
i wręcz zalecam, bo podkreślicie po prostu, że lubicie trudniejsze wonie, że jesteście odważni. Wszystko zależy od tego, jaki komunikat i komu chcecie wysłać. A jak wiem, że moja przyjaciółka też swój flakonik miała, być może ma nadal i bardzo go lubi, no to tym bardziej, jak można nie założyć zapachu, które obie lubicie i w obecności którego tak się świetnie razem czujecie. Czasami są takie chwile, kiedy chcemy z jednej strony powiedzieć wszystkim, że lubimy perfumy, z drugiej strony chcemy też zaakcentować swoją obecność, ale z trzeciej chcemy po prostu pięknie pachnieć, tak dopasowanie do pogody, do aury, do tego, jak obecnie jest za oknem. I na przykład tak jak dzisiaj, kiedy jest zimno, bo ja siedzę w swetrze, a jest lipiec. Ale z drugiej strony świadomość z tyłu głowy jest, że jest to lato. To Kinetic Neo, mimo że to jest stosunkowo nowy zapach w mojej kolekcji, ale to jest zapach, który idealnie nadaje się do ludzi właśnie w taką aurę. Bo on jest bardzo mocny, tu jest znowu ta Akigala, tylko że tu jest Akigala podbita marakują, mango, bardzo tropikalnymi owocami. I ten zapach jest tak tropikalny i tak krzyczący, że moim zdaniem to jest zapach, który wpisze się w większość nosów, ale jednak będzie cały czas zaznaczał swoją obecność. Ja tu jestem. Zgodna z aurą, zgodna z tym, co widzicie. Staram się Was pocieszyć, staram się dać Wam dobrą energię, staram się Wam pokazać, że można pachnieć i w taką pogodę tropikalnie, ale niezwykle pięknie, niezwyczajnie, nie tak oklepanie, tylko z pewną mocą, siłą. Tym zaintrygować swoich towarzyszy. Główne zapachy, które Wam do tej pory przedstawiałam, no to były nastawione jednak na tę ogromną projekcję i moc. Dla mnie to niestety, ale bardzo często idzie w parze. Ja lubię eteryczne, fajne zapachy nosić dla siebie w domu, ale kiedy idę do ludzi, lubię po prostu zaznaczać swoją obecność. Taka jestem i nie każdy z Was taki jest. Dlatego też drugim zapachem, który wybieram na takie okazje, kiedy chcę w bardzo pozytywny sposób podkreślić swoją obecność, nie jakoś bardzo silnie projektować, albo ta projekcja tego zapachu jest na tyle elegancka, że wypada, to zawsze wybiorę też Shalimara, właśnie L'Essence. To jest znowu waniliak, ale niezwykły moim zdaniem. Ja odkąd on wyszedł, to naprawdę pokochałam go z ogromną miłością i to jest mój trzeci chyba już flakonik. Oczywiście każdy z nich był o różnej pojemności, ale nie ukrywajmy, to jest trzeci flakonik i naprawdę ta miłość wcale nie zmalała. To jest flakon, to jest zapach, po który ja po prostu sięgam, takie bardziej wyjątkowe sytuacje, wyjątkowe spotkania. To jest coś, co ewidentnie się wpisuje w taki eteryczno-elegancki styl. A gdybym dzisiaj poszła na randkę z moim mężem, to już nie założyłabym Angela EDP Muglera, tylko założyłabym coś, co kiedy przyszły do mnie te perfumy i je przetestowałam, to padł. Po prostu stwierdził, że czegoś tak podniecającego jeszcze nie czuł. Nie wiem, czy to tak mogę, ale mogę. Nustus znowu Milano 3am. Milano w nocy. Jezu. Ten zapach z jednej strony jest z jakimś vibe'em delikatnie męskim, ale ten vibe delikatnie męski jest tu bardzo potrzebny, ponieważ on podkręca kobiecość i sensualność i
te doznania, które ten zapach daje. To jest zapach na randkę. Jeżeli chcecie coś, czym nie będzie pachniała co druga kobieta, potrzebujecie podkreślić swój charakter, podkreślić swoją kobiecość i sensualność, ten zapach jest po prostu nieziemski. Uwierzcie mi, on i brzmi jak wino, i brzmi jak coś takiego, no wręcz jakby ktoś chciał stworzyć seksualność, sensualność, coś do czegoś pododawał i wyszło dokładnie to. Przepiękny jest ten zapach. Gdybym szła na randkę z moim mężem, to już wiem, że ubiorę właśnie Milano 3AM od Nustus. I ostatni zapach, o którym rzadko mówię, ale jest to zapach, który ja zdecydowanie wybiorę, jak idę na spotkanie z ludźmi. Oczywiście Wy wiecie, ja mam nadzieję, i macie tę świadomość, że ja tu mówię o zapachach, które założyłabym trochę dopasowując do tych osób. Starałam się to też Wam tak obrazowo tłumaczyć. Amouage Guidance to jest woń, która znowu jest kontrowersyjna, nie podoba się każdemu, ale wydaje mi się, że mam ogromną intuicję, że mam instynkt samozachowawczy w tych kwestiach, który po prostu, przepraszam Was, mucha wpadła, który po prostu nie pozwala mi użyć zapachu, który by nie pasował do danej grupy, z którą właśnie się widzę. Więc ten zapach to jest zapach genialny na spotkania z ludźmi, genialny na zaznaczanie swojej obecności, genialny na podkreślanie tego, czym się zajmujecie, ale musicie wiedzieć, co grupa, z którą się spotykacie, lubi. Jakbym teraz miała się spotkać z Wami, dziewczynami perfumomaniaczkami, każdy z tych zapachów, myślę, byłby dobry, bo nawet jeżeli Wam nie pasuje jakaś woń, to mimo wszystko macie świadomość perfumową i wiecie, że każdy z nas jest inny, a poza tym dany zapach może na mnie brzmieć inaczej, tylko na Was brzmi tak nieciekawie, a może pokochacie ten zapach właśnie na mnie. I świadomość tego pozwala na nałożenie każdego zapachu. Natomiast jeżeli wiem, że idę do totalnych laików nie interesujących się kompletnie perfumami, mam tu taki przekrój, że naprawdę jestem w stanie dobrać do każdej grupy osób zapach, który po prostu się z nią scali, spodoba i będzie bardzo przyjemnie każdemu z tych osób spędzić ze mną tę chwilę. Guidance jest wyborem i to nie będę ukrywała, bardzo często. Przeszliśmy przez 15 zapachów i naprawdę uwierzcie mi, że są to zapachy najczęściej przeze mnie wybierane do ludzi. Mimo tak ogromnej kolekcji, wiele zapachów jest bardziej kontrowersyjnych, bądź za mało kontrowersyjnych też. Zapachy, które nie są w ogóle kontrowersyjne, bardzo często ich w ogóle nie zakładam, ponieważ ja cały czas mam z tyłu głowy, że chciałabym podkreślać, że to jest moja pasja, czym się zajmuję, że się na tym już trochę znam, że na tyle to lubię, na tyle eksploruję, że chciałabym też im pokazywać trochę ten świat na sobie z innej strony. Myślę, że duże grono ludzi spotykających się ze mną ma tę świadomość. Druga pula osób to są ci, z którymi się spotykam biznesowo i o takich zapachach, które wtedy bym założyła, też Wam powiedziałam. Czyli totalnie komplementogennych, totalnie też w jakiś sposób charakterystycznych. I tak to właśnie wygląda. I oczywiście liczę na komentarze, w których podzielicie się chociaż jednym zapachem, który zawsze zakładacie, jak idziecie się spotkać z ludźmi. Czekam na te komentarze i jestem bardzo ciekawa, co to będzie, więc podzielcie się. Dzięki za dzisiaj.
Mam nadzieję, że było miło. Buziaczki. Pa, pa!